Jeśli chodzi o kwestię podziału, powiedzmy, talentu i pracy u młodych artystów, jak to wygląda? Utalentowanego człowieka spotyka się niezmiernie rzadko. Wiem, że wybitni pedagodzy podkreślali, że jeżeli mieli do czynienia z 2-3 talentami w ciągu życia, to wszystko. Natomiast to jest bardzo dobrze postawione pytanie. Talent jest darem, natomiast potrzebuje pracy. Jest kilka czynników, bez których nie ruszymy z miejsca. Jest to rozwijanie wrażliwości, jest to rozwijanie intelektu, jest to wyobraźnia i przede wszystkim charakter. Bo wyjść na scenę i coś powiedzieć przed audytorium, to trzeba mieć charakter. Żeby w piękną pogodę ćwiczyć, trzeba mieć charakter. To są oczywiście żarty, ale ja mówię teraz o silnym charakterze. Silny charakter to jest to, co łączy wszystkich wielkich artystów. Jest z tym pewien problem, dlatego że, jak wspomniałem, uczniowie będący już na studiach, a de facto studiujący od 7 roku życia, bo to są najdłuższe studia na świecie, studia muzyczne. My zaczynamy studiować, jak mamy 7 lat. Teraz ci ludzie nie do końca wiedzą, że na przykład grając sonatę Dantego powinni się otrzeć od Dantego. Horszowski, który uczył się u Mikulego, do końca życia cały czas podkreślał: czytajcie Dantego, czytajcie. Ja chciałem iść tym tropem i zadałem uczniowi Dantego, ale okazało się, że książka jest gruba i student nie ma czasu. Tak? Czy nie miał czasu, czy za dużo zajęć, czy natura ludzka. Owszem, ale musimy mieć o czym grać. Jeżeli nie pozbieramy różnych doświadczeń, czy życiowych, obserwowanie przyrody, natury, to wszystko jest ze sobą sprzęgnięte i sam talent to nic jeszcze nie znaczy. To jest gigantyczna praca, przy tym człowieku ktoś musi być. Ja mam takie nawet ukute, niepopularny może pogląd, że talent jest zaburzeniem, ponieważ to jest pomieszanie różnych jakości duchowych, emocjonalnych. Ktoś może być, jak to pisał Hrabal, czuły barbarzyńca. I takie przeciążenia zawsze się odbywają kosztem czegoś w życiu. I na przykład dobry pedagog musi wiedzieć, kiedy nie przeszkadzać, kiedy odwrócić wzrok, bo uczeń średnio uzdolniony, a z takimi pracujemy najczęściej, jego rozwój przebiega daleko bardziej przewidywalnie niż osoby utalentowanej, która idzie po sinusoidzie, czasami nie przychodzi na zajęcia, raptem przyniesie program na konkurs, który jest świetnie zrobiony, za moment ma tak zwanego doła i nie pracuje. To trzeba rozumieć, bo to jest talent, talent ma swoje prawa i talent według mnie jest zaburzeniem. A czy z przeciętnie uzdolnionego ucznia da się zrobić artystę? Artystą człowiek się rodzi. Z przeciętnie uzdolnionego... Artysta to jest miks stosunku do życia. To jest skakanie na główkę. Tego się nie nauczy. Można zrobić świetnego rzemieślnika ze średnio uzdolnionego muzyka, natomiast zawsze to będą jakości jedynie instrumentalne. Ten człowiek będzie grał biegle, będzie grał właściwą dynamiką. Tylko teraz pytanie. Ludzie na studiach, kiedy pytam im, dlaczego jest piano, bo to, że jest, to ja widzę. Ale dlaczego tam jest piano? Nie potrafią mi na to odpowiedzieć. Jakie to jest piano? Czy to jest bolesne? Czy to jest szept? Czy to jest wyznanie? Czy to jest dolce? Większość, 99% studentów dzisiaj myśli, że sforzato i akcent to znaczy głośniej. Nie miało to w ogóle nic wspólnego, nie ma to nic wspólnego z bel canto, ze śpiewem. Nie ma akcentów na górze w śpiewie. U Schuberta czy Mendelssohna sforzato czy akcent przeważnie z automatu znaczą espressivo, a u nas się gra głośniej. I dlatego tu jest bardzo dużo zaległości. Wydaje mi się, że należałoby stworzyć jakiś rodzaj oferty dla młodych ludzi, bo twierdzę, że w Polsce nie ma, młody człowiek utalentowany muzycznie nie ma żadnej oferty państwo dla tego człowieka i trzeba to zmienić. Tutaj jest pole do popisu dla naszego środowiska, młodych pedagogów i włodarzy naszej ojczyzny. Swoją drogą, jeśli chodzi o zrobienie kariery muzycznej, czy to dzisiaj jest jeszcze możliwe bez uczestnictwa w konkursach? Jak widać, tak. Natomiast pytanie, czy każdy musi robić karierę i czy będzie w niej szczęśliwy.
Wyobraża pan sobie żyć tak jak większość tych wspaniałych muzyków, których podziwiamy, że ma pan kabinową walizeczkę przez 40 lat, Szczerze mówiąc nie. błąka pan się po gate'ach i musi pan za każdym razem autentycznie uiścić fantazję Schumana. To nie jest przypadek, że większość z tych ludzi nie ma rodzin. My widzimy tylko wierzchołek góry lodowej. Nie wiemy, jak ci ludzie się czują na co dzień, czy są szczęśliwi, czy są spełnieni i czy będzie ktoś, kto poda im szklankę wody na ostatniej prostej. To są dylematy. Dlatego, jak zawsze mówię, nie wszystkie żołędzie zostają dębami. I może chwała Bogu, bo byśmy się w ogóle nie mieli gdzie ruszyć. Jakby same dęby. Nie. Wydaje mi się też, że konkursy, zapytał pan o konkursy. Konkursy w tym kształcie, w jakim się w tej chwili odbywają, to ognisko się dopala. Ale takim plusem na przykład z tej całej sytuacji są takie kursy mistrzowskie, kiedy młodzi pianiści po prostu mają okazję zetknąć się też z artystami, którzy normalnie być może nie przyjechaliby do takiego tylko ośrodka. dlaczego jest bardzo często tak, bo widzi pani kursy mistrzowskie. Jeżeli mówimy o dużych kursach mistrzowskich, to raptem ktoś, kto patrzy z ulicy i weźmie parę folderów kursów, to dojdzie muzyczny abnegat do wniosku, że 7-miliardowa populacja dorobiła się 8 pedagogów. Więc pytanie, czy tędy droga, prawda? Spójrzcie państwo, jak Chorowic był stary, Czerkaski umierał, Richter umierał, to była młoda Archericz, Rubinstein umierał, był młody Schiff, Baszkirow, Zimmerman. Gdzie są dzisiaj laureaci wielkich konkursów? Ja państwu powiem, że mam wśród znajomych laureatów największych konkursów na świecie. To są ludzie, którzy zwyciężali nagrody główne na Van Cliburnie, na Czajkowskim i oni grają jeden koncert w roku w klubie golfowym.